Czołem, nazywam się Kuba Potocki i lubię nakurwiać mieczem. Tak jak obiecałem Wam w ostatnim odcinku, wybraliśmy się w końcu w jakieś pierwsze ciekawe miejsce. Jesteśmy w ruinach zamku Wołek, który znajduje się w miejscowości Kobiernice, przy drodze krajowej, Boże, już nie pamiętam jaki numer, 52 czy coś takiego, łączącej Kraków z Bielskiem. W opisie będzie link do Google Maps. Ostatnio wrzuciłem, w zasadzie stworzyłem mapę, na której będę zaznaczał wszystkie miejsca, z których będziemy tutaj nagrywać. W liczbie mnogiej, bo jestem ja i mój iPhone. No i oczywiście armowy baner, którego mieliście okazję już poznać. Po napisach końcowych dostaniecie mniej więcej taki zarys. Ja ponagrywam tutaj ciekawsze miejsca i poopowiadam troszeczkę o tym, co się tak naprawdę tutaj działo. Zaczynamy. Zresetujcie umysł, bo na początku musimy obalić podstawowy mit mówiący o tym, że średniowieczna szermierka opierała się tylko i wyłącznie na brutalnej sile, a tak naprawdę ta właściwa, piękna szermierka pojawiła się dopiero w renesansie wraz z rapierem. I jak to teraz skomentować? Brednie, po prostu są to brednie. Czyli, że jak? Przez setki lat ludzie okładali się tą stalą, jak neandertalczycy, a potem nagle zjawiła się jakaś czarodziejska wróżka z nieba, dała ludziom rapier, pierdnęła, otrzymali plus 10 do skilla szermierczego i co? I nagle ta szermierka stała się tak szlachetna w ciągu jednej nocy? No, właśnie nie, tak nie było. Szermierka, ta renesansowa, wywodzi się ze wcześniejszego okresu, którym było średniowiecze, jak wiadomo. Problem był dość konkretny, bo w zasadzie przez długi czas nie znano żadnych źródeł, na podstawie których można by było zrekonstruować tą walkę, więc historia nie lubi pustych plam, no ale jeżeli nie mamy tutaj materiału, na którym możemy pracować, no to przyjęto takie założenie, że faktycznie ta szermierka średniowieczna skupiała się tylko i wyłącznie na elemencie siłowym. Na szczęście nie było tak źle, bowiem źródła ocalały w postaci manuskryptów. Po prostu były schowane gdzieś głęboko w bibliotekach i nikt na nie nie zwracał uwagi. Najstarszy manuskrypt datuje się na rok 1389, ale tych manuskryptów było więcej. W sumie mamy ich w tym momencie bodajże około 70. Być może już jest więcej, nie jestem na czasie akurat w tej kwestii. I co ciekawe, większość z nich, a w zasadzie wszystkie z nich, przynajmniej te w języku niemieckim, nawiązują do jednego człowieka. I ten człowiek nazywał się Johannes Lichtenauer. I tu mamy kolejny problem. Otóż tak naprawdę wiele szczegółów na temat samego Johannesa Lichtenauera nie przetrwało. Po prostu nie było zapisanych. Wiemy tylko to, co zostało zapisane w traktatach odnośnie jego nauk. Natomiast wiemy, że na pewno żył w XIV wieku. Możemy sobie teraz snuć domysły, jak tamten okres mógł ukształtować jego osobowość, bowiem XIV wiek charakteryzował się tym, że był bardzo krwawy, bardzo brutalny, chyba najbardziej burzliwy okres w ogóle w całym średniowieczu. Schizma, mnóstwo wojen, zaraza, to wszystko składało się na to, że dobry szermierz, no było zapotrzebowanie na dobrego szermierza, może tak. Co ciekawe, sam Lichtenauer nie wymyślił sztuki walki długim mieczem. On jakby gromadził wiedzę, jeździł po całej Europie i uczył się od najlepszych szermierzy, jakich tylko mógł znaleźć. Następnie on tą wiedzę usystematyzował, rozbudował oczywiście, no i stworzył z tego doskonały system walki, jak widać przebijający się po dziś dzień. A ten system nazwał Kunst des Fechtens. Tu możemy sobie zadać kolejne pytanie, dlaczego akurat o tak wielkim człowieku wiemy tak mało? No, odpowiedź wydaje się być nawet dosyć oczywista. W teraźniejszości, nawet teraz, bardzo cenna jest wiedza.
mimo że mamy do niej dostęp na co dzień za pośrednictwem internetu i ta wiedza w wielu dziedzinach jest stosunkowo tania, możemy ją zdobyć tanim nakładem. No wiadomo, w średniowieczu nie było komputerów, komunikacja kulała i wiedza była towarem bardzo cenionym. Sam Lichtenauer dbał o to, żeby tą wiedzę zachować dla siebie i tylko dla grona osób, które u niego praktykowały. No zresztą nie po to gość zjeździł całą Europę wzdłuż i wszerz, żeby potem rozdawać tę wiedzę za darmo na licencji open source. Dodatkowo do sztuk walki podchodzono z wielkim szacunkiem i nie każdy miał do nich dostęp. One były zarezerwowane w zasadzie tylko dla rycerstwa i szlachty. Dopiero po śmierci Johannesa Lichtenauera jego uczniowie troszeczkę chyba takie mam wrażenie popadli w panikę i w obawie przed tym, że ten kunszt, który wymyślił, który wdrażał w życie, którego nauczał, przepadnie na zawsze. No i tutaj pojawiły się pierwsze traktaty. Właśnie z lęku przed utratą tej całej wiedzy. I w ten sposób tajemnica wielkiego mistrza, papy Lichtenauera, jak my pieszczotliwie go nazywamy w Armii, została ujawniona. Aby jeszcze dobitniej zilustrować, jak ważną osobą, personą dla szermierki w ogóle był Johannes Lichtenauer, powiem tylko, że w zasadzie do połowy XVII wieku powstawały źródła, które nawiązywały do niego bezpośrednio, do jego nauk, w jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym, ale to wszystko wywodziło się od tego jednego człowieka. No i teraz sobie wyobraźcie jakąś technologię, która powstaje dzisiaj i potrafi jeszcze przez 250 lat, tam do 2260 roku funkcjonować, oczywiście będąc zmodyfikowaną, ale zachowując ten swój rdzeń taki, jak ją skonstruowano na początku. Wraz z udostępnieniem tej wiedzy, jak grzyby po deszczu, jak na tamte warunki oczywiście, mówimy o realiach średniowiecznych, zaczęły powstawać coraz to nowsze traktaty, a każdy z nich dorzucał taką małą cegiełkę do tej podstawy, którą stworzył Lichtenauer, i w ten sposób stworzył nam się całkiem sensowny system walki, który pozwalał na konfrontację w zasadzie w każdych warunkach z każdym przeciwnikiem, czy opancerzonym, czy bez pancerza, pieszo, konno, dosłownie można było walczyć wszędzie i z każdym. Podstawową bronią, która wchodziła w system lichtenauerowski, był długi miecz jako podstawowa broń, następnie włócznia. Walczono również kordem, czyli takim długim nożem, on był około metrowej długości, a także sztyletem. I ramię w ramię, oprócz tej broni białej, którą wymieniłem, trenowano również zapasy, czyli walkę bez broni. W drugiej połowie XV wieku ta wiedza już stała się na tyle powszechna, że zaczęto zrzeszać szermierzy w różnych gildiach i bractwach szermierczych, które często rywalizowały ze sobą. Wyjątkowo zażarcie rywalizowały ze sobą dwie gildie. Marksbruder z Frankfurtu nad Nemem oraz Freifechter, gildia mieszcząca się w Pradze. Rywalizacja pomiędzy tymi dwoma gildiami doprowadziła, że ten Kunst des Fechtens lichtenauerowski przeistoczył się w taki, jakby to nazwać, po prostu w sport. Walczono na zawodach do pierwszego trafienia, które spowodowało ranę na głowie. Co nie znaczy, że w takiej konwencji sportowej nie trafiały się oczywiście ofiary śmiertelne. No to jest niestety w przypadku szermierki nieodzowny element. Tego typu zawody nazywały się Fechtschulen i oprócz samej rywalizacji sportowej dochodziło tam również podczas tych imprez do pokazów szermierki, które były bardzo popularną rozrywką w XVI wieku. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe wprowadzenie do zarysu historycznego niemieckiej szkoły szermierki. Chciałbym przeprosić jeszcze wszystkich purystów historycznych za dość mocne spłycenie tematu. Na swoje usprawiedliwienie powiem tylko, że młodzież obecnie w szkole jest atakowana taką ilością dat, nazwisk i takich suchych faktów czy wydarzeń,
że siedząc teraz przy komputerze takiej dodatkowej dawki z mojej strony mogliby zwyczajnie nie wytrzymać. Ja historią nigdy jakoś się specjalnie nie pasjonowałem. Dla mnie zawsze na pierwszym miejscu była nauka sztuki walki, a historia tam gdzieś zawsze schodziła na drugi plan. Także jeżeli nawet mi tego nie wybaczycie, to starajcie się zrozumieć, dlaczego tak pobieżnie ten temat poruszyłem. W końcu myślę, że widzowie chcieliby już przejść do praktyki, ale nie tak szybko, bowiem w następnym odcinku poruszymy sobie troszeczkę filozofii szkoły lichtenauerowskiej. Przedstawię Wam anatomię miecza. Tutaj ciekawostka, już może uprzedzę trochę fakty. Wyobraźcie sobie, że miecz posiada dwa ostrza i jedno z nich jest krótsze, drugie dłuższe. Nie będę się wdawał teraz w szczegóły, bo sobie to zostawimy na następny odcinek, ale może jeśli nie będziecie mogli się doczekać, to pogrzebiecie samemu. Zapraszam na stronę thearma.pl. Tam znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji. No chyba że wolicie oglądać moje nagrania, to wtedy sobie nie psujcie, nie spoilujcie tymi artykułami, które się tam znajdują, bowiem w zasadzie one tak dobitnie ogarniają temat, że ja poza tę wiedzę, która jest zawarta na stronie naszej armowej, na pewno nie wyjdę, bo ten cykl jest jednak poświęcony praktyce, a nie teoretycznemu rozważaniu na tematy historyczne. A teraz garść obiecanych wcześniej informacji na temat samego Zamku Wołek, a w zasadzie tego, co z niego pozostało, bo z tych ruin tutaj naprawdę niewiele się uchowało. Zamek Wołek został zbudowany w połowie XIV wieku przez księcia Jana I Oświęcimskiego, czyli jakby poruszamy się cały czas w tym okresie, o którym opowiadałem wcześniej. Miał służyć jako strażnica graniczna dla księstwa oświęcimskiego, która miała chronić oprócz samego księstwa również traktu czy szlaku handlowego na Węgry. I trzeba tu zaznaczyć, że samo księstwo oświęcimskie w tamtym okresie nie należało do korony, a było lennikiem Czech. Często dochodziło do grabieży dokonywanych przez księstwo oświęcimskie na terenach Małopolski. No i w 1452 król Kazimierz Jagiellończyk stwierdził, że miarka się przebrała i postanowił najechać księstwo oświęcimskie. Dosyć szybko wojsko polskie zdobyło zamek w Oświęcimiu, a Jan IV Oświęcimski zbiegł stamtąd i schronił się właśnie tutaj na Wołku. Końcem końców księstwo oświęcimskie zostało przyłączone do korony, aby następnie zamek na Wołku wpadł w ręce w zasadzie rycerzy rabusiów, którzy grabili pobliskie karawany właśnie podróżujące wzdłuż szlaku na Węgry. Więc tym razem postanowiono się rozprawić już z samą twierdzą. Zamek na Wołku był okupowany przez około 8 miesięcy, aż w końcu go zdobyto. Tutaj legenda okoliczna głosi, że niedobitki zostały pogonione wzdłuż zbocza i ścigano ich przez wiele kilometrów, aż w końcu potopiono w okolicznych stawach niedaleko miejsca, w którym obecnie mieszkam. To ponoć tylko legenda, ale faktycznie stawy się tam znajdują, więc może coś jest na rzeczy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że opowieść się Wam podobała. I pamiętajcie, idźcie nakurwiać. Już niedługo będziecie to umieć, więc wypadałoby ponakurwiać trochę. Na razie.